Jest kilka minut przed 7, ja przyszedłem właśnie na śniadanie, a dzisiaj mam plan wypożyczyć skuter i pojechać, znaleźć wodospad, który się nazywa Air Terjung Sarang Wolet. Air Terjung to jest wodospad po indonezyjsku, a Sarang Wolet to jego nazwa własna. Ale zanim zjem śniadanie, to jeszcze zobaczcie, jak wyglądał dzisiejszy wschód słońca. Największym wyzwaniem, żeby się tam dostać, będzie dojechać tam skuterem i przede wszystkim znaleźć drogę do tego miejsca, bo jest to już zupełnie poza utartym szlakiem i trzeba będzie troszkę pobłądzić między jakimiś polami ryżowymi. Kolejną potencjalną trudnością może być dojście do samego wodospadu, bo podobno droga nie dojeżdża do samego tego miejsca. Trzeba zostawić skuter czy samochód wcześniej i dojść jakieś kilkaset metrów. Jak już dojdzie się do samej rzeki, na której jest ten wodospad, to potem trzeba jeszcze poruszać się troszkę jakimiś pomostami ponad rzeką. No i trzeba też iść kawałek korytem samej rzeki. Wziąłem sobie buty do wody, no i mam nadzieję, że jestem przygotowany na to, żeby dotrzeć do tego miejsca. Tutaj jeszcze Wam pokażę, jakie jest moje normalne śniadanie. To jest standardowe śniadanie, które jem w tygodniu, czyli kawa z mlekiem i naleśnik z bananami. A gdy jest weekend, gdy mam trochę więcej czasu, to często zamawiam omlet z warzywami i z tostem. Idę właśnie odebrać mój skuter, ale nie uwierzycie, dzisiaj dostanę nowiutką Hondę PCX. Mam nadzieję, że sobie poradzę z tym, jak nią jechać, ale idę teraz do Harry'ego, żeby troszkę mnie poduczył co i jak, bo to jest podobno bardzo nowoczesna maszyna. O, a tutaj jest Harry, idzie, ma dla mnie kask, widzę, dokumenty i kluczyki. Harry, powiedz mi, jak to się uruchamia, jak w ogóle z tego korzystać? So first, this one is keyless. Yeah. So you press this until this is until green, and then you push. You do like this until this. Wait, until yeah, Okej. and then it's on. Robię pierwszą przymiarkę kasku. Zobaczymy, czy mi wlezie na moją wielką głowę. Ale tamten kask z Hondy, który wcześniej miałem, ten stary, to pasował. Ten jest nowiutki do tej nowej Hondy. O, nawet spoko. To zawsze Bartek mówi, że musi być napięte, bo dzięki temu kask uratuje Ci życie, więc zawsze staram się. Kiedyś na pierwszym filmie Bartek zobaczył, że miałem to luźne i mówi bardzo źle. Więc teraz zawsze staram się to zapiąć, tak, żeby było pasownie. Okularki, żebym coś widział. No i w drogę. Na razie. Trzymajcie kciuki, zobaczymy, jak mi pójdzie. Czyli naciskam tutaj, żeby było zielone, ok. Wciskam tu. Przekręcam. Zielone. To mogę dać do kieszeni. This is remote, yeah? Yeah. Ok. Udało się. Ciekawe. Przejechałem pierwsze 20 km nowym skuterem. Wrażenia z jazdy są super, naprawdę. Jest super zamortyzowany i hamulce super działają. No i jak się odkręci gaz, to można szybko wyprzedzić jakąś taką zawali drogę, ciężarówkę. Mega super się jedzie. Ale jadę póki co ostrożnie, maksymalnie jechałem 50 na godzinę. No ale nie o tym, bo zatrzymałem się tutaj, żeby Wam pokazać dwie rzeczy. Pierwsze, to znowu trafiłem na suszący się tutaj tytoń. Popatrzcie się, tak jest tutaj poopierany o głazy i suszy się po prostu przy drodze. A druga rzecz to te głazy. Popatrzcie się, to są wulkaniczne skały, porozrzucane po prostu gdzie bądź i oni je tutaj sukcesywnie odgrzebują z ziemi i po prostu używają jako budulec. A dzisiaj mamy przepiękny widok, patrzcie się, to jest wulkan Rinjani, ponad 3700 metrów nad poziomem morza. O, a tutaj są nawet takie tradycyjne czapki, kapelusze chroniące od słońca tych rolników, którzy tutaj porozkładali ten tytoń. A ja się zatrzymałem w cieniu przy stacji benzynowej. Większość tankowania to są skuterki. Wszystkie płatności odbywają się gotówką i oni po prostu to tutaj mają i nikt się tym nie przejmuje, nikt na nich nie napada, nie ma żadnego problemu. W sumie jak tak się nad tym zastanowić, to my żyjemy w jakiejś strasznej dziczy, bo przecież chronimy się na każdym kroku, wszędzie tylko ochroniarze,
Wszędzie słyszeliśmy w latach 90., 2000 o napadach na transporty, gotówki, takie rzeczy. Tutaj to w ogóle nie ma miejsca. Uczmy się od Indonezyjczyków. Jechałem tak na czuja, cały czas w górę, ale w końcu musiałem się zatrzymać i sprawdzić mapę, bo mam wrażenie, że się zgubiłem, więc chyba zapytam kogoś, jak dojechać do tego wodospadu. Air Tarjung Saral Wallet. This way, yeah. This way? Yeah. How long? Maybe around 10 minutes. 10 minutes. Terima kasih. Bye. Tam z dołu przyjechałem tą drogą i tutaj jest znak, który mówi: witamy serdecznie w wodospadzie Serang Walet. Zasięgnąłem języka i dowiedziałem się, że Serang Walet to znaczy gniazdo jaskółek. Tutaj już jest taka wąziutka droga i to bardzo dziurawa. Skuter zostawiłem tam w cieniu, ale patrzcie się, co tutaj się dzieje. Dla takich widoków ludzie tutaj przyjeżdżają z całego świata. Najpiękniejsze pola ryżowe, jakie można znaleźć. Patrzcie się na te liście bananowca, jakie one są potężne i ile talerzy jednorazowych można z nich zrobić. O, a tutaj widać, są małe bananki. I to są tarasy ryżowe, wokół których rosną drzewa palmowe, a nad nimi góruje wulkan Rinjani. Coś pięknego. What's your name, you? Nama saya Maciek. Siapa nama Anda? Hasan. Hasan. Nice to meet you. You can check from the Lintang tour guide later from the Google. Okej, terima kasih. Właśnie dojechałem na parking. Zostałem osaczony przez lokalnych przewodników, którzy chcą oczywiście sprzedać swoje usługi. Także mam już namiary na 3. Powiedziałem, że nie potrzebuję przewodnika i zapłacę tylko za parking, ale dałem im trochę więcej pieniędzy, żeby nie byli niemili. No i teraz zmieniam buty, przebieram sobie na buty te do wody, no bo tam się idzie przez wodę. No i pójdę sam, ale z tego co widziałem, to nie jest to dziki wodospad, tylko jest tutaj pełno turystów spoza Indonezji, więc raczej będą tam tłumy. Więc nie ma się co spodziewać na to, że odkryję jakiś wodospad i będę mógł mu nadać swoje imię. Ale te tarasy, które widziałem po drodze i ta droga, gdy zjechałem z głównej drogi i wjechałem na te dróżki prowadzące pomiędzy polami różnymi, przeróżnymi, kukurydza, pomidory, papryki, chili, tytoń i im wyżej, to potem zaczęły się już te tarasy ryżowe. To było to naprawdę super. Dobra, mam plan też nie zabierać w ogóle plecaka, więc napiję się tutaj wody i nie będę musiał potem tego nosić ze sobą. Big video, yeah. No to w drogę. So siapa nama Anda again? Hasanuddin. Hasan, okej. Nama saya Maciek. Nice to meet you. Jednak nie udało mi się uwolnić od przewodnika i idziemy z Hasanem. Nah, ini durian yang Smile tidak senang dia makan tur. O, this is durian tree? Durian tree. Okej. Kapan buah? Nanti Okay. lagi 5 bulan. 5 bulan, okej. 5 bulan like 5 5 months. 5 months. Okej. Pan pokazał, że to jest drzewo durianowe, ale owoce będą dopiero za 5 miesięcy. W sumie dobrze, że wziąłem tego przewodnika, znaczy wcisnął się, bo pokazuje mi rzeczy, których bym nie wiedział. Zobaczyłem już, jak wygląda drzewo durianowe. Ini lokal Teraz idziemy tutaj i pokazuje mi różne chili, lombok chili. Lombok chili. Okej. Tędy na pewno sam bym nie poszedł, więc dobrze. Ikan. Ikan? Mówi, że ryby tutaj mają w tym stawie. Ale wracając do tematu, nigdy bym tutaj na pewno nie poszedł sam, bo skąd bym wiedział, że można tutaj między takimi stawami iść, taką ścieżką, która w ogóle nie wygląda jakby była do przejścia dla kogoś, kto nie jest właścicielem tej ziemi. W sumie jestem zadowolony, że się chłopek natrafił. Przyszliśmy teraz pomiędzy takie zabudowania i znaleźliśmy, pan tutaj mi pokazał, to są listki wanilii i one tutaj wyrastają, te wanilie. Następne, te już są zebrane i następne będą za 5 miesięcy. A tutaj jest drzewo, na którym to jest drzewo kakaowca. Tak wygląda owoc. I patrzcie, tutaj jest następny. I pan zerwał ten owoc Bisa tutaj. dimakan. You can Makan. eat it. Okay, and we will open it right now. Open. Yeah, okay.
Nek teman masak. And? Good? Can I try? I will take one, okay? Yes. I will try. But it's not sweet. Not sweet. But it's good. Yes, very young. This for Because this is very young, yes? you. This for you. Okay, terima kasih. This for me. Okay, Okay. let's go. Yeah. Nah, this for house ayam. To jest konstrukcja domek dla kurczaków. Niesamowite. Właśnie zjadłem owoc kakaowca prosto z drzewa. Mam go tutaj. Pan mi dał połowę. Będę sobie chrupał. Ale jest to takie kwaśne i dużą pestkę ma, ale super. Wyszliśmy na kolejny taki punkt widokowy i mamy tutaj tarasy ryżowe, a tam w tle jest Rinjani, który już w tym momencie pokrywają chmury. No po prostu z każdym metrem, gdy wchodzimy coraz wyżej, jest coraz ładniej. Patrzcie na te tarasy. Tam jacyś znajomi. A tam podobno, tam daleko widać ocean i Kuta Lombok, czyli zupełne południe wyspy. A tak wygląda przygotowanie tarasu ryżowego. Manualna praca, ciężka. Współczuję tym ludziom, że muszą tutaj tak pracować. O, tutaj widać więcej takich tarasów ryżowych, które świeżo posadzili i pan wcześniej mówił mi, jak go pytałem, ile to trwa, to od takiego przygotowania i posadzenia ryżu do zbioru to jest mniej więcej 4 miesiące i tutaj przy tej ilości wody, którą mają, są w stanie to zrobić 2 razy w roku. 3 razy w roku byłoby to niemożliwe, bo nie mają aż tyle wody i ryż by wysychał. Zbliżamy się do jednego z 2 wodospadów, które dzisiaj zobaczymy. Where you from? Selamat siang. Selamat siang. Here what I'm doing? Buy ticket, no? Okay. Name? Name, where you from? Okay. And where you stay? Okay. Polandia. Ya, ya. Videonya kelihatan nggak lu? Hai lu, hai. Okay. And how much? 40, 40. 40. Terima kasih. Terima kasih. Ini banana. Wodospad, który idę teraz odwiedzić, nazywa się Durian Inda i to są drzewa właśnie durianowe. One teraz nie mają owoców, ale cała alejka tutaj jest, a Durian Inda to jest przepiękny durian, tak się to nazywa. Hati-hati. Okej. Mówi, żeby uważać, bo jest tu naprawdę pionowo w dół. Ini jalan manual, bambu. Okej. Bamboo stairs. Ya, bambu. Pionowo w dół. Schody są zrobione z bambusa. A, schody, to nawet nie są schody. To są, patrzcie, ponabijane bambusy na bambusy. I poręcz. Dobra, przestaję nagrywać, bo zaraz spadnę. Wrócę do Was, jak zejdę na dół. Fajnie, że jest tu tak dziewiczo i że nie ma zrobionych jakichś chodniczków, tylko po prostu trzeba skakać po kamieniach. Na pewno nie jest to dla każdego, no bo jak ktoś nie ma jakiejś koordynacji albo sprawności, albo jest 80-letnią babcią, no to sobie tutaj nie poradzi. Ale przez to jest to takie dziewicze, tak jak tutaj duże rzeczy na Lomboku. Tam w oddali już chyba widać ten wodospad. O, a tutaj sobie grupka robi zdjęcie. Tak wygląda wodospad, który się nazywa Przepiękny Durian. Tutaj ta głębia niebieska, która jest, ma podobno 2 metry i można się tutaj wykąpać. Ale ja nie mam kąpielówek, więc nie będę się kąpał. Bardzo fajne miejsce, ale bardzo malutkie. Ale fajnie było tutaj przyjść. Super był spacer między tymi polami ryżowymi. Naprawdę takie widoki to... No na pewno takich widoków nie możemy mieć nigdzie w Europie, więc po to ludzie tutaj przyjeżdżają do tej Indonezji i po to przyjeżdżają tutaj na Lombok. A tak wyglądała wycieczka, która tutaj była. Patrzcie, jak wyglądają schody, którymi teraz idę do góry. Tak wygląda przygotowywanie pola, jak mają dostęp do tego, żeby dojechać maszyną. Popatrzcie się, a tutaj panie przygotowują takie wiązanki z młodego ryżu, żeby jutro został rozsadzony w te poletka, które są przygotowane. Patrzcie, jaka to jest ręczna robota, jakie mają siedzonka takie drewniane.
żeby nie obciążać nóg. Niesamowite to jest. I patrzcie, jak działają. Tutaj zeszliśmy troszkę niżej i jest plac budowy i lokalsi budują taki meczet. Tak wygląda. Tutaj mają skarbonkę, w której zbierają. No i prosili, żeby coś wrzucić, więc muszę wrzucić tutaj jakieś drobne. Wszedłem tutaj z dróżki w taką alejkę obrośniętą jakimiś roślinami. I patrzcie się, bo słyszę tutaj jakieś głosy, dzieci krzyczą i patrzcie się, co tutaj widać. Wspaniałe baseny, ale kąpią się tylko dzieci. W Indonezji niestety dorośli nie korzystają z uciech kąpieli w wodzie. Patrzcie, jakie szaleństwo. Ależ bym się tutaj wykąpał, no po prostu następnym razem muszę tu przyjechać z kąpielówkami. Wstęp 10 000 rupii, czyli 2,50. Dotarliśmy do kolejnego wodospadu i tutaj jest informacja turystyczna. Kolejny zeszyt, do którego się trzeba wpisać. How much is for the ticket? 40. Okej, terima kasih. Podpisane. Dobra, zapłacone 40 000, czyli 10 zł. Wpisałem się do kolejnej książki i podążam za moim przewodnikiem. Zbliżam się teraz już do drugiego wodospadu. Jest tutaj coraz więcej wody. Jakieś cieki takie już są z każdej strony. No i idzie się taką wąską dróżką, a rzeczka, na której jest ten wodospad, jest naprawdę wąziutka. Teraz idziemy po takich sztucznych podestach. Bo tutaj idziemy centralnie nad tą rzeczką, bo się tutaj zrobił taki wąski kanion. Ale podesty się dość chwieją i są dość pozlepiane z każdego rodzaju drewna. No ale takie są i tyle. Jedynie co, tutaj kapie z góry, więc są mokre. Można ujechać na tej desce. Dobrze, że wziąłem te buty do wody, bo się nie przejmuję tym, czy mam je mokre, czy nie mokre. O kurczę, tutaj jest podest. No to tutaj się zaczynają jeszcze bardziej rozpadające się podesty, więc chyba raczej wyłączę kamerę i będę patrzył pod nogi, chociaż kamerę mogę mieć włączoną, ale nie widzę, co filmuję. Wow, ale to wygląda. Aha, i tu doszliśmy do końca i teraz już muszę iść rzeką. Tutaj już się skończyła przejście po skałach i po podestach, no i trzeba iść po prostu rzeką. Ale woda jest przyjemnie chłodna, więc nie ma co żałować, że trzeba iść rzeką. Z coraz większej ilości miejsc tutaj pada deszcz. Z góry, na głowę leci. Go up? So I will follow you. Do góry, do góry. No jak mam wejść tu na taki kamień? Skąd ja mam wiedzieć, gdzie mam... Chłop po prostu wziął i poszedł. Super miejsce, naprawdę można się ochłodzić. Jakby się miało stroje kąpielowe, tak jak tam ci inni turyści mieli, to oni się tam normalnie kąpali. Woda taka chłodna jak na Indonezję, ale nie jakaś taka zimna jak w Brennicy czy gdzieś, więc spoko. Też bym chętnie po tym upale, jak żeśmy chodzili między tymi polami ryżowymi, wszedł się tam słodzić. Dobra, wyszedłem już z wodospadów. Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia. Super, zobaczyłem znowu nowe rzeczy, czyli te wspaniałe tarasy, którymi szliśmy. Na pewno są one zobaczone z takich miejsc, do których bez tego przewodnika bym w życiu nie dotarł. Zjadłem owoc kakaowca prosto z drzewa. Niesamowita rzecz. Zobaczyłem całą masę jakichś takich różnych roślin, o których nawet nie miałem pojęcia, że one tutaj w ogóle rosną, jak na przykład wanilia. No i zobaczyłem dwa bardzo fajne, nie za duże, ale fajne wodospady. Ten pierwszy był spokojniejszy, bo było tam 4 ludzi, w tym drugim było pełno. Trzeba było czekać, żeby się tam dopchać, ale było warto. W tym rejonie są jeszcze dwie ciekawe rzeczy, jak się przyjedzie. Jakby pojechać drogą jeszcze w górę, to dojedzie się do jeszcze większego wodospadu. A przy tym wodospadzie jest też las, który się nazywa Black Monkey Forest i można tam spotkać podobno bardzo dużo czarnych małp. Ten las i ten trzeci wodospad zostawiam na następny raz, jak tutaj się wybiorę. Większość mojej drogi powrotnej już za mną. Mam jeszcze do przejechania gdzieś 15 km. Stanąłem teraz na chwilkę w cieniu, żeby trochę rozprostować kości, no bo nie jestem przyzwyczajony do jeżdżenia na takie trasy
motorem. No i w sumie tutaj chciałem podsumować też cały ten dzisiejszy dzień. Plan na dzisiaj wydaje się mi, że zrealizowałem w 300%. Bo na początku chciałem zobaczyć wodospad, który się nazywa Jaskółcze Gniazdo i w ogóle dotrzeć do tego miejsca, a w rezultacie do miejsca dotarłem bez problemu. Musiałem się raz zapytać o drogę i wynająłem, nie chcąc z tego zrobić przewodnika, który zabrał mnie w niesamowite tarasy uprawne i te tarasy ryżowe. To był naprawdę niezapomniany widok z tym wulkanem Rinjani w tle bajka. To jest pierwsze 100%. Drugie 100% to wodospad Tetebatu. Waterfall Tetebatu. Ten pierwszy wodospad, w który było tam tylko 4 ludzi. Super miejsce. Fajnie byłoby się tam wykąpać, schłodzić. Następnym razem jak tam pojadę, to na pewno wezmę sobie kąpielówki i na pewno się w tym miejscu wykąpię. No i trzecie 100% to jest ten pierwszy wodospad, który od samego początku chciałem zobaczyć. Super, ale wodospad stał się mocno turystycznym miejscem i jak będziecie tam planowali wyjazd, to liczcie się z tym, że będzie tam bardzo dużo turystów. Bardzo się cieszę, że udało mi się spędzić cudowny dzień na skuterze i zobaczyć kolejne ciekawe rzeczy, ciekawe miejsca na wyspie Lombok. Trzymajcie się, cześć!